Cześć, witają Was Piotr Dąbrowski i Janusz Dąbrowski, gospodarze Barw Zdrowia, kanału poświęconego szeroko pojętej profilaktyce zdrowotnej. Profilaktyce, ponieważ zdrowie, sprawność i wysoką odporność każdy z nas powinien utrzymywać w sposób ciągły i tylko w przypadkach incydentalnych powinien korzystać z pomocy medycyny. Jednak aby dzisiaj dbać o zdrowie, trzeba wiedzieć jak. A zacząć Dokładnie. należy od zmiany swojej świadomości, tę z kolei można zmienić posiadając odpowiednią wiedzę. Dlatego dziś dajemy Wam nasz czas, energię, wiedzę i doświadczenie. Jeśli audycja Wam się spodoba, prosimy oczywiście o polajkowanie, o subskrypcję kanału. Mile widziane będą również Wasze komentarze, a także udostępnienia. W ten sposób przekażecie w świat informacje, które dla kogoś mogą okazać się ważne, za co oczywiście z góry dziękujemy. Zapraszamy także do naszego sklepu internetowego na stronie www.januszdabrowski.pl. Możecie tam zamówić interesujące Was książki autorstwa mojego taty. No a dzisiaj kontynuujemy rozmowę z pierwszej audycji na temat naszej sytuacji zdrowotnej. Tato, rozmawialiśmy przed tym nagraniem i wiem, że dzisiaj przytoczysz kilka bulwersujących liczb, a liczby to fakty, więc no, nie podlegają żadnej dyskusji. Tak, słuchajcie, kochani, dzisiaj będzie kilka liczb, ale tutaj znowu się zastrzega, jak w poprzednim odcinku, że dobra wiadomość jest taka, że to zaklęte koło pozornej niemożności można przerwać. To każdy może zrobić. Byle mieć wiedzę, to o czym powiedział Piotrek, rzetelne informacje, odpowiednią wiedzę i oczywiście trzeba pewne rzeczy wdrożyć. Więc tak jak powiedzieliśmy, kilka porażających liczb wziętych z oficjalnych statystyk. I jeszcze raz powtórzę, że nie jesteśmy jednak bezradni, ale o tym po prostu później w następnych odcinkach będziemy to kontynuować. Więc słuchajcie, mamy pandemię w Polsce w tej chwili chorób układu sercowo-naczyniowego. To jest polski zabójca numer jeden. Choroby układu krążenia, czyli choroba niedokrwienna serca, więc ze swoimi następstwami zawał serca i niewodolność serca powoduje w tej chwili, słuchajcie, 140 tysięcy zgonów rocznie. Więcej jeszcze niż rak, to jest na pierwszym miejscu. Rak jest nowotwory są na drugim, ale będę za chwileczkę jeszcze o tym mówił. Natomiast udary mózgowe to jest około 45 tysięcy zgonów rocznie. Miażdżyca to jest 40 tysięcy zgonów rocznie. I umieralność w Polsce z powodu chorób układu krążenia, słuchajcie, jest o 70% wyższa niż w innych krajach Unii Europejskiej. A w dodatku leczenie tych chorób jest nieprawdopodobnie drogie, bo to jest około nawet do 400 tysięcy złotych na osobę. Więc zwróćcie uwagę, że gdyby te pieniądze przeznaczyć na zupełnie co innego, na profilaktykę, na nauczenie ludzi, jak mają żyć, jak mają się odżywiać, jaki prowadzić styl życia, to przecież by się to opłaciło stukrotnie. Pytanie, dlaczego tak się nie dzieje? No tak, wspomniałeś przed chwilą jeszcze właśnie o nowotworach i tutaj warto wspomnieć, że w Polsce mamy pandemię nowotworów w tym momencie. Tak, mamy też, słuchajcie, pandemię, a więc to jest druga pandemia po chorobach układu krążenia, bo nowotwory stanowią generalnie przyczynę około 35 zgonów w Polsce na 100. I co roku diagnozuje się około 190 do 200 tysięcy nowych zachorowań. To jest tragedia i połowa ze zdiagnozowanych umiera w przeciągu roku od chwili zdiagnozowania. Znaczy generalnie umiera około 90 do 100 tysięcy ludzi rocznie z powodu nowotworów. To wyobraźcie sobie, że umierają wszyscy mieszkańcy na przykład Głogowa, czy też Gniezna, czy też Inowrocławia, Jaworzna, Kalisza, Lubina, może Nowego Sącza, czy prawie połowy mieszkańców Koszalina. Nie ma. Prawie wszyscy, przepraszam, mieszkańcy Koszalina, bo Koszalin akurat nie liczy aż tak dużo, ale połowa na przykład Kielc. I nagle wyobraźcie sobie puste praktycznie ulice. Chodzą tylko zwierzęta też chorują, a ludzi nie ma. Co się stało po prostu? No to są zatrważające liczby. Ale co z cukrzycą? No bo jest jeszcze też cukrzyca, coraz więcej ludzi sygnalizuje nam te problemy. I tu mamy cukrzycę typu 2 oraz cukrzycę typu 1, znacznie trudniejszą.
no praktycznie nie do wyleczenia klasycznymi metodami. Tak, więc znowu trzecia pandemia to jest pandemia cukrzycy, bo na cukrzycę w tej chwili w Polsce cierpi około 3 milionów ludzi, ale okazuje się, że u miliona z nich cukrzyca nie jest jeszcze zdiagnozowana. Ci ludzie nawet nie wiedzą, że są chorzy na cukrzycę. I większość tych chorych, bo mniej więcej 90 osób na 100, czyli 90%, to są osoby chore, to są ludzie chorzy na cukrzycę typu 2, czyli nabytą, czyli jest to cukrzyca związana z siedzącym trybem życia, nieprawidłowym odżywianiem się, zbyt kaloryczną dietą, otyłością, natomiast pozostałych 10% to jest cukrzyca typu 1 i to dotyczy zwłaszcza dzieci i dzieci i młodzieży. I tutaj jest problem, że ta bariera, bo jeszcze do niedawna, około 5 do 10 lat temu, na tą cukrzycę typu 1 chorowały dzieciaki w wieku mniej więcej 10 do 12 lat. W tej chwili ta granica przesunęła się w dół. Chorują dzieci w wieku już 5-6 lat, a zdarzają się lekarze, specjaliści mówią o dzieciakach, które mają roczek, zachorowują na cukrzycę typu 1. Więc pytanie jest, jaka jest tego przyczyna? A cukrzyca typu 1 to jest po prostu dezaktywacja wysepek beta-trzustkowych, które po prostu nie wytwarzają insuliny. I ten temat zostawimy, zresztą mamy dwa też odcinki, dwie rozmowy z tatą, dwa takie podcasty jakby na temat cukrzycy nakręcone. Myślę, że warto, żebyście sięgnęli do archiwów. Natomiast cukrzyca, trzeba powiedzieć, że rodzi następne konsekwencje, bo powoduje powstawanie licznych stanów chorobowych układu krążenia, na przykład dusznica bolesna, zawały serca, udary mózgowe, stopa cukrzycowa, a więc później amputacje nóg. Te stopy po prostu gniją. Następują zapalenia żył, są zapalenia nerek, oczu, a więc utrata wzroku, utrata słuchu, bo cukrzyca niszczy naczynia krwionośne, a przecież naczynia krwionośne, te włosowate, drobne, zasilają nam narząd wzroku, ale słuchajcie, chłopaki, mężczyźni, dlaczego na przykład z powodu cukrzycy jest problem z erekcją? Dlatego, że są zniszczone naczynia krwionośne. A więc z powodu cukrzycy umiera w Polsce rocznie ponad 30 000 ludzi, a koszty leczenia, czy też w ogóle opieki nad cukrzykami w Polsce to jest ponad 7 miliardów złotych rocznie. To jest po prostu coś niewyobrażalnego. Mamy problem i ten problem trzeba załatwić wcześniej czy później. No tutaj przypomnę jeszcze, że tego jest znacznie więcej, bo coraz większym problemem stają się między innymi choroba Hashimoto, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, niepłodność, tego też jest naprawdę bardzo dużo, dna moczanowa, coraz częstsza, czy niewydolność nerek, zwyrodnienia stawów, choroby dziąseł, zaburzenia miesiączkowania, więc można byłoby tutaj wymieniać jeszcze bardzo długo. Corocznie mamy w okresie jesienno-zimowym epidemię chorób infekcyjnych. Nagrywamy Tak, o czym to. mówiliśmy w pierwszym odcinku, tak. Tak, no nagrywamy to w styczniu 2023 i okazuje się, że w Polsce 50% dzieci, czyli co drugie dziecko, choruje na grypę. W To jest okresie przerażające. no, tak, no dokładnie. W okresie od września do końca listopada poprzedniego roku zachorowało na grypę prawie 1,5 miliona Polaków i dalej infekcje skutecznie atakują. Także myślę, że na ten moment warto zakończyć tą, powiedzmy, niefajną wyliczankę. Ale tato, skąd w ogóle taka sytuacja? Dlaczego tak się dzieje? Tak, no więc liczby przerażające, ale jeszcze raz powtórzę, można sobie z tym poradzić i tutaj trzeba tylko zrozumieć, że nasz organizm przypomina kostki domina. I pierwszą, najważniejszą kostką w tym układzie jest metabolizm. Mówiliśmy w poprzednim jeszcze odcinku. Metabolizm, przemiana, czyli jest to całokształt reakcji chemicznych, energetycznych i związanych przemian materii, energii zachodzących w żywych komórkach. I tutaj ten cały metabolizm, czyli przemiana materii, stanowi podstawę wszelkich zjawisk biologicznych w organizmach. Jeżeli ten metabolizm ulega zaburzeniu, bo co wprowadzamy do naszych organizmów z jedzeniem, bo nie mówię żywność, nie mówię pokarm, bo bardzo ważne jest znaczenie tych słów. Żywność, pokarm.
pokarm się i tak dalej, posil się, posiłek. Więc jeżeli metabolizm ulegnie zaburzeniu, to zaburzeniu ulegają następne kostki, a więc układ hormonalny, enzymatyczny, w rezultacie immunologiczny, czyli odpornościowy. I skutek jest bardzo prosty. Organizm przestaje prawidłowo funkcjonować. A więc należy przywrócić do równowagi metabolizm, postawić go do pionu. Wówczas i pozostałe kostki powiązane ze sobą również powstaną i zaczną funkcjonować prawidłowo. Oczywiście tu trzeba coś zrobić, coś. Wielkimi literami trzeba byłoby napisać coś. Akurat my wiemy coś, co, bo akurat sami funkcjonujemy, mamy swoje programy w rodzinie takie wdrożone. I to jest sprawa załatwiona, ale podstawową przyczyną rozregulowania metabolizmu jest to, o czym ja ciągle powtarzam. W poprzednim odcinku też mówiłem. My mamy zatoksycznione organizmy, zakwaszone przestrzenie międzykomórkowe. Mamy zaburzoną równowagę kwasowo-zasadową w organizmie w stronę kwasową. I następuje wówczas zarówno spowolnienie przemian tych metabolicznych, zaburzenie wielu funkcji różnych organów, układów i w rezultacie tycie, znaczny spadek odporności i sprzyja to rozwojowi na przykład drożdży, a więc grzybice, dysfunkcyjnych bakterii, wirusów, pasożytów oraz po prostu nowotworów. I to zakwaszenie znacznie też pogarsza właściwości tak zwane reologiczne, czyli przepływowe krwi, przyczyniając się do wielu problemów. Nie tylko układu krążenia czy odpornościowego, czyli immunologicznego, ale wszystkich pozostałych. I dochodzi do zrujnowania totalnie naszego zdrowia. Więc bez prawidłowego pH system nie będzie prawidłowo funkcjonował. Czas najwyższy to zacząć po prostu rozumieć. No najdziwniejsze jest jednak to, że jeszcze problem zakwaszenia jest cały czas niedoceniany, często niezrozumiany i Tak. lekceważony przez wielu przedstawicieli medycyny akademickiej i nie tylko. Co z kolei dla mnie również jest kompletnie niezrozumiałe, bo warto byłoby jednak się nad tym tematem bardziej pochylić i coś Tak, więcej. słuchajcie. Tak, przepraszam, tutaj wchodzę ci w słowo, bo sam znam kilku osobiście lekarzy, to są doktorzy nauk medycznych, dr Lucjan Langner, dr Danuta Myłek, dr Mirosław Mastej na przykład, ale to tylko z Polski. Lekarze, którzy, posłuchajcie, no mam tutaj akurat, jedną z moich publikacji, czego mogło się jeszcze nie wiedzieć o zakwaszeniu organizmu i skutecznym odchudzaniu. I jak spotykam się z takim stanowiskiem, żaden lekarz o tym nie mówi, to ja mam tutaj masę cytatów lekarskich, również lekarzy z zagranicy, którzy mówią o zakwaszeniu. Dlaczego o zakwaszeniu, na przykład stan zakwaszenia znają doskonale lekarze medycyny sportowej? Dlaczego najsłynniejszy lekarz sportowy świata, dr Hans Wilhelm Müller-Wohlfahrt, który ponad 40 lat prowadzi, opiekuje się piłkarzami Bayernu Monachium, ponad 20 lat reprezentacją narodową jednostką Niemiec, ciągle mówi o odkwaszaniu. I czym z kolei jest spowodowane to zakwaszenie wpływające na spadek odporności? Tutaj przyczyn jest cała masa, ale podstawowe to jest przede wszystkim niedostatek ruchu, czyli za mało tlenu we krwi, nieprawidłowy sposób odżywiania się i oczywiście odwodnienie organizmu. My nie pijemy wody, czystej wody. My zamiast wody pijemy soczki, kawusie, fajnie, to jest przyjemne, ale tu ma być czysta woda. I ten niedostatek ruchu, słuchajcie, powoduje zwłaszcza tragiczną sytuację wśród naszej młodzieży i dzieci. Ja w ogóle pracowałem w szkole w ostatnim roku życia, w ostatnim roku mojej pracy. Nawet prowadziłem WF i już widziałem, to był, słuchajcie, 2005 czy 2004 rok, już nie pamiętam dokładnie, dawno to było. Ta sytuacja była przerażająca. Ja byłem bardziej sprawny niż dzieciaki. Miałem wtedy 50 chyba 4 czy 56 lat, już nie pamiętam w tej chwili. Gdzieś mniej więcej w tym wieku byłem i byłem bardziej sprawny. A tutaj, słuchajcie, dzieciaki nie chcą ćwiczyć, lubią przesiadywać przed ekranem komputera, telewizora. Wielu rodziców w imię źle pojętej miłości do dziecka wypisuje zwolnienia swoim dzieciakom
I słuchajcie, to już nawet nie jest błąd i zwyczajna ignorancja. I ja, sorry, ale tutaj powiem twardo, to jest po prostu głupota i niewyobrażalny brak rozwagi, bo miłość do dzieci nie przejawia się w czymś takim. No ja Więc generalnie jestem, jak wiesz, po Akademii Wychowania Fizycznego tak, i tam często powtarzaliśmy, że tak naprawdę wychowanie fizyczne to jest najważniejszy przedmiot w szkole, w szkole, bo wpływa na całe nasze zdrowie, a zdrowie jest tak, najważniejsze. Wiedza, tak, no nie ukrywajmy, no zawsze będzie na drugim miejscu. Najważniejsze jest zdrowie. oczywiście. Oczywiście. Tym bardziej, jak można łykać z przeproszeniem wiedzę, jeżeli organizm jest niesprawny, niedotleniony, brak koordynacji ruchowej. Przecież jeżeli się ruszamy, to też wpływamy na pracę mózgu, dlatego że jest takie zjawisko hipokinezja. Im bardziej skomplikowany ruch, to tym bardziej mózg musi to obrobić. A więc ruch wpływa na pracę mózgu, na funkcjonowanie mózgu. A więc w związku z tym brak ruchu to będzie większa zachorowalność, mniejsza odporność fizyczna i psychiczna, a jednocześnie zwiększona agresywność, wady postawy, płaskostopie, nadwaga, a to z kolei, która się zamieni w otyłość i to będzie z kolei następne źródło wielu groźnych chorób. No dobra, tutaj jest jakby kwestia ruchu i jego braku tak naprawdę, ale jest jeszcze jeden bardzo ważny temat, kwestia odżywiania. Jak rozumiesz sprawę nieprawidłowego odżywiania się? Czym się, nie wiem, odżywiamy, a raczej co jemy, bo odżywianie nie jest tożsame z jedzeniem. Tak jak już zresztą też wspominałeś, bo zjadamy coś, co nas zabija, czyli zdecydowanie tutaj nacisk oczywiście na to zjadamy, tak? Tak, Coś, czyli nie jest to pokarm, tak? Bo tutaj tak, warto tak. jeszcze raz podkreślić, że jedzenie to nie jest to samo co pokarm. Dokładnie. Jedzenie to nie jest to samo co odżywianie. Więc pokarm, żywność to jest spożywka dostarczająca organizmowi substancji chemicznych, no bo chemicznych, tak prawdę mówiąc. Nie bójmy się tego nazywać. Masło to jest substancja chemiczna, chleb to jest substancja chemiczna i tak dalej, i tak dalej. A więc pokarm, żywność to pożywka dostarczająca substancji chemicznych ważnych, istotnych dla zachowania zdrowia i rozwoju organizmu. A więc to są składniki odżywcze spełniające w organizmie wiele funkcji, a więc dostarczające budulca do tworzenia, odbudowy, utrzymania tkanek, substancje, które pomagają regulować procesy zachodzące w ciele, dostarczają energii, ale są także tak zwane substancje nieodżywcze, naturalne substancje nieodżywcze, one w skrócie NSN, w postaci polifenoli, błonnika pokarmowego, fruktooligosakarydów, aminokwasów, glikozydów, witamin, związków choliny, bakterii kwasu mlekowego, związków mineralnych, kwasów nienasyconych, kwasów tłuszczowych i tak dalej. Więc słuchajcie, to nie zalicza się do tego jakby do pokarmu, one nie dostarczają kalorii, ale bez nich nic nie będzie. Tak jak się nie da, słuchajcie, ugotować zupy. No załóżmy, że mamy do czynienia z typowym Polakiem, a więc w zupie ma być jakaś tam kość, jakieś tam żeberka, nie ma sprawy. Dodajemy jakieś warzywka jeszcze, ale dodajemy pieprz, dodajemy sól, dodajemy liść laurowy, ale po co? Przecież tego liścia nie jemy. No sól się rozpuści, więc ją wypijemy w zupie. Ale jeżeli to są całe kawałki na przykład ziela angielskiego, czyli nasionka, to tego też nie jemy. Z zasady się wyrzuca. Ale to po co je dajemy? Bo one są bardzo ważne. Ja akurat Bardzo ważne. uwielbiam, przepraszam bardzo. Rozumiem, że ty uwielbiasz. Ja też zjadam, oczywiście rozgryzam. I teraz słuchajcie, i te wszystkie tak zwane NSN, czyli naturalne substancje nieodżywcze, bardzo ważne, one wpływają korzystnie na zdrowie, na rozwój, na samopoczucie, działają po prostu profilaktycznie, a niekiedy leczniczo w różnych chorobach, nawet tak groźnych, jakim jest miażdżyca i nowotwory. No, jak może by funkcjonować na przykład prawidłowo jelito bez bakterii probiotycznych? A jelito to jest 80% mocy układu odpornościowego. A jeżeli to jelito zostało już zasiedlone grzybami, bakteriami chorobotwórczymi, gnilnymi, to jak możemy być zdrowi? Z drugiej strony jelito wpływa na funkcjonowanie stawów, funkcjonowanie mózgu.
Zobaczcie, jakie to są kostki domina. Jedno z drugim się po prostu łączy w nierozerwalną całość. Więc nie możemy wybiórczo traktować, powiedzmy, swojego organizmu. No tak, no i warto tutaj podkreślić, że to, co spożywamy, to warto, żeby to były produkty, nawet nie warto, tylko powinny to być produkty nieprzetworzone, Mhm. a wszelkie witaminy czy minerały powinny mieć postać naturalną, a nie syntetyczną. Niestety dieta Polaków jest wybitnie niedoborowa, co oznacza, że nasze organizmy no nie są zaopatrywane w wymienione składniki. Oznacza to także, że deficyty prozdrowotnych składników oraz nadmiar składników szkodliwych, z którymi nasze organizmy nie są w stanie sobie poradzić, prowadzi najpierw do spadku odporności, a później do szeregu chorób w Tak. osłabionym organizmie, czyli po prostu ta równowaga jest zaburzona no, pomiędzy tymi powiedzmy syntetycznymi, chemicznymi rzeczami, a naturalnymi, tak, tymi szkodliwymi. Dokładnie. I właśnie dlatego no, nie ma oraz no, nie będzie żadnego konkretnego leku na wszelkie gnębiące nas choroby, które już wcześniej wymieniliśmy. Także myślę, że najwyższy czas to po prostu zrozumieć. Oczywiście, tak jest. To, co powiedziałeś, najwyższy czas to zrozumieć, bo tu ciągle powtarzam i na wykładach różnego rodzaju, w swoich książkach, dobra wiadomość jest taka, że te wszystkie problemy, o których mówimy, możemy skutecznie i bezpiecznie rozwiązać. Ale do tego celu służy to, co my w tej chwili robimy, czyli przekaz informacji. Na podstawie tego wy, oglądający, słuchający, możecie podejmować decyzje. A więc na przykład szukacie zaprzeczeń, szukacie potwierdzeń ewentualnie i podejmujecie decyzje. Często niepodjęcie decyzji, kochani, to też jest podjęcie decyzji. A więc co na przykład my robimy? My mamy z Piotrkiem wdrożone odpowiednie programy. Moja córka to ma, czyli siostra Piotrka, moja mama, cała rodzina po prostu jest w to zaangażowana. Specjalne programy wspomagające organizm, oczyszczające. I to można, i to pracowane przez lekarzy. Kompleksowe programy wspomagania organizmu. Więc każdy może poznać jego zasady, może go wdrożyć na potrzeby własne lub po prostu rodziny, ale trzeba to po prostu zrobić. Więc jeżeli się wdraża takie programy wspomagania, to one pozwalają przede wszystkim na regulację metabolizmu, w tym odkwaszenie organizmu, odtrucie go, pozbycie się właśnie nadmiaru toksyn. Wszystkich nigdy nie wyprowadzimy, ale też chodzi o to, żeby dać pokarm dla komórek, doprowadzić do równowagi funkcjonowanie wszystkich narządów wewnętrznych i w rezultacie zwiększyć moc układu odpornościowego. Bo porozmawiamy jeszcze, przyjdzie czas, co to jest w ogóle układ odpornościowy, gdzie on jest. Bo układ mięśniowy jest to proste, układ kostny jest to proste, układ nerwowy jest to proste, ale co to jest to układ ten odpornościowy? I myślę, że to będzie tym jednym z naszych tematów, któregoś z kolejnych odcinków. No tak, no więc powolutku będziemy Was wprowadzać w ten świat wiedzy prozdrowotnej, bo tak jak już też w poprzednim odcinku wspominaliśmy, ten temat jest bardzo złożony, więc tutaj warto troszeczkę go rozłożyć na więcej odcinków, bo ciężko to zawrzeć w 15-minutowej audycji. Także podzielimy się z tym, co propagujemy, abyście Wy, tak samo jak i my, cieszyli się zdrowiem i sprawnością. A teraz serdecznie Wam dziękujemy, że byliście, że oglądaliście, że wysłuchaliście nas do końca. Dziękujemy za lajkowanie, za subskrypcję, za komentarze. Jeszcze raz zapraszamy także do naszego sklepu internetowego na stronie www.januszdombrowski.pl, gdzie możecie zamówić interesujące Was książki, a tego jest sporo. Książki są niesamowicie interesujące i są wręcz przeładowane wiedzą, którą ciężko byłoby samemu gdzieś znaleźć. Wszystko macie to podane w jednym miejscu. Adres sklepu podajemy także niżej. No i cóż, do zobaczenia następnym razem. A życzymy oczywiście Wam, jak zwykle, długożywotności w zdrowiu, sprawności i codziennej radości. Trzymajcie się doskonale. Papatki. Do zobaczenia.